Przez 4000 lat udokumentowanej historii Chin smoczy tron zarezerwowany był wyłącznie dla mężczyzn. Cesarz, syn niebios, był ojcem, panem i niekwestionowanym władcą. Jego władza nie była tylko polityczna, była kosmiczna. Był spoiwem łączącym niebo z ziemią, setki dynastii, setki cesarzy, ale tylko jedyny raz ten żelazny, kosmiczny porządek został złamany, a właściwie niezłamany. Został metodycznie rozerwany, zdekonstruowany i zbudowany na nowo. Dokonała tego kobieta. Konkubina, mniszka, intrygantka, matka i, jak szeptali kronikarze, morderczyni. Jak to możliwe, że w najbardziej patriarchalnym imperium starożytnego świata, w epoce, gdy filozofia Konfucjusza jasno określała miejsce kobiety jako poddane mężczyźnie, jedna z nich zdołała wspiąć się na sam szczyt i przejąć władzę absolutną? To nie jest historia o królowej. Królowych, żon władców było wiele. To historia o kobiecie, która kazała nazywać się cesarzem. To historia Wuzetian, wiek VII naszej ery. Chiny przeżywają swój złoty wiek pod rządami potężnej dynastii Tang. Imperium jest stabilne, bogate, a jego stolica, Chang'an, to największe i najbardziej kosmopolityczne miasto na świecie, liczące ponad 1 milion mieszkańców. Na smoczym tronie zasiada cesarz Taizong. Nie jest to byle jaki władca. To jeden z największych strategów i reformatorów w historii Chin, współtwórca potęgi dynastii Tang. Jest weteranem wojen domowych, człowiekiem twardym i błyskotliwym. Do jego pałacu, do zakazanego miasta, labiryntu dziedzińców, pawilonów i ogrodów w roku 637 przybywa nowa grupa dziewcząt. Zostały wyselekcjonowane z całego imperium, by służyć synowi niebios. Wśród nich jest 14-letnia Wu Zhao, bo tak się wtedy nazywała. Pochodzi z bogatej, arystokratycznej rodziny. Jej ojciec był sojusznikiem ojca cesarza Taizonga podczas wojny, która dała im władzę. Ale w pałacowym haremie pełnym córek najpotężniejszych rodów to nie wystarcza. Wu jest piękna. Ale piękno w zakazanym mieście jest walutą powszechną i szybko tracącą na wartości. Wu ma jednak coś jeszcze. W przeciwieństwie do większości dziewcząt, które uczono jedynie haftu, muzyki i sztuki podobania się mężom, Wu Zhao potrafi czytać, pisać i rozumie klasykę. Jej ojciec, człowiek postępowy, zadbał o jej edukację na równi z synami. Wu studiowała historię, politykę i strategię. Być może to właśnie ta nietypowa inteligencja zwróciła uwagę cesarza, ale nie przyniosło jej to awansu. Otrzymuje zaledwie 5. rangę konkubiny, tytuł Kai-Ren, dama utalentowana. To brzmi dumnie, ale w praktyce jest to pozycja niewiele wyższa od służącej. Jej głównym zadaniem jest dbanie o cesarską garderobę i pościel. To ślepy zaułek. W hierarchii setek kobiet w pałacu jest niemal niewidzialna. Mijają lata. Wu Zhao obserwuje. Uczy się bezwzględnych reguł pałacowej polityki. Widzi, jak faworyty jednego dnia wynoszone są pod niebiosa, by następnego dnia zostać zapomnianymi z powodu jednego zmarszczenia brwi cesarza. Szybko zrozumiała, że uroda to za mało. Potrzebna jest siła charakteru, a tej miała w nadmiarze. Sama Wu Zetian, będąc już u szczytu władzy, wspominała po latach pewną kluczową rozmowę z tego okresu. Rozmowę, która definiuje jej osobowość. Cesarz Taizong, wielki miłośnik koni, otrzymał w darze wspaniałego, ale dzikiego ogiera z Persji. Koń był piękny, ale tak narowisty, że nikt nie potrafił go okiełznać ani nawet dosiąść. Podczas jednej z prezentacji na dziedzińcu, gdy kolejni masztalerze poddawali się w walce ze zwierzęciem, nastoletnia Wu Zhao, stojąca w grupie innych konkubin, wystąpiła naprzód, powiedziała: „Potrafię go poskromić. Wasza wysokość, cesarz zaintrygowany?” Zapytał, jak odpowiedź Wu zmroziła dworzan. „Potrzebuję 3 rzeczy: żelaznego bata, żelaznego młota i stalowego sztyletu”. Cesarz poprosił o wyjaśnienie. „Najpierw uderzę go żelaznym batem. Jeśli się nie podporządkuje, uderzę go w łeb żelaznym młotem. A jeśli i to nie poskutkuje, poderżnę mu gardło sztyletem”. Cesarz Taizong, stary żołnierz, który sam doszedł do władzy w krwawej walce, docenił jej odwagę i stalowy charakter. Ale jednocześnie przeraził się jej bezwzględności. To nie była cecha, której szukał u kobiety w swojej sypialni. Nigdy nie awansował jej wyżej. Przez 12 długich lat Wu Zetian pozostała damą utalentowaną 5. rangi, służącą w cesarskiej garderobie. Wiedziała, że jej czas u boku starzejącego się cesarza dobiega końca.
Wiedziała też, że nie dała mu syna, co było jedyną prawdziwą gwarancją bezpieczeństwa dla konkubiny. Jej los był przesądzony, musiała działać. Skoro nie mogła zdobyć łaski panującego cesarza, postanowiła zdobyć łaskę następnego. Jej celem stał się syn cesarza. Książę korony, Li Ji, był on całkowitym przeciwieństwem swojego ojca. Tam, gdzie Taizong był stanowczy i wojowniczy, Li Ji był wrażliwy, nieśmiały i łagodny. Niektórzy historycy sugerują, że cierpiał na jakąś formę chronicznej choroby lub słabości, która czyniła go podatnym na wpływy. Nie wiemy dokładnie kiedy, ani w jakich okolicznościach. Ale jeszcze za życia starego cesarza Taizonga Wu Zhao nawiązała sekretny, zakazany romans z przyszłym władcą. Było to śmiertelnie niebezpieczne. Romans z żoną własnego ojca, nawet konkubiną niskiej rangi, był w konfucjańskich Chinach kazirodztwem najwyższej rangi, karanym śmiercią przez uduszenie lub poćwiartowanie. Ale dwudziestokilkuletnia Wu Zetian postawiła wszystko na jedną kartę. Być może Li Ji, szukając ukojenia od dominującego ojca, znalazł je w ramionach starszej od siebie, silnej i inteligentnej kobiety. A ona znalazła w nim swoją jedyną drogę ucieczki. W 649 roku stary cesarz Taizong umiera. Dla Wu Zhao nadchodzi katastrofa. Zgodnie z tradycją, wszystkie bezdzietne konkubiny zmarłego cesarza zostają odesłane z pałacu. Nie zostają jednak wolne. Ich życie należy do zmarłego władcy. Muszą udać się do klasztoru, ogolić głowy na znak żałoby i czystości i spędzić resztę życia jako buddyjskie mniszki, modląc się o duszę swojego pana. To miał być koniec jej historii. 25-letnia Wu Zhao, zamknięta w ponurej świątyni Ganie, odcięta od świata, ubrana w szaty mniszki. Jednak jej kochanek, Li Ji, zgodnie z prawem objął tron. Przyjął imię Gaozong. Mijały miesiące, być może nawet lata. Nowy cesarz Gaozong był nieszczęśliwy. Jego główne małżeństwo zostało zaaranżowane politycznie. Jego żona, cesarzowa Wang, pochodziła z potężnego arystokratycznego rodu, ale była wyniosła. Dumna i co najgorsze, nie dała mu syna. Jego ulubiona konkubina, Xiao Shufei, była piękna i urodziła mu syna, ale była też arogancka i próbowała zdominować dwór, co prowadziło do ciągłych kłótni z cesarzową Wang. Pałacowy harem był polem bitwy między dwiema kobietami, a łagodny cesarz Gaozong był zmęczony ich intrygami. Tęsknił za kimś innym. Tęsknił za kobietą, która rozumiała go, gdy był jeszcze księciem. Tęsknił za WW rocznicę śmierci swojego ojca. Cesarz Gaozong udał się do świątyni Ganie, by zapalić kadzidła. Był to jeden z niewielu pretekstów, by móc opuścić pałac i odwiedzić to miejsce. I tam ją spotkał. Byłą konkubinę swojego ojca, a teraz mniszkę z ogoloną głową, ubraną w proste szaty. Historycy opisują to spotkanie jako pełne emocji. Wu płakała nad swoim losem, a cesarz płakał z tęsknoty. Ich romans odżył, to spotkanie uruchomiło lawinę. Cesarz Gaozong był zdeterminowany, by sprowadzić ją z powrotem. Ale jak? Nie mógł po prostu wziąć mniszki i na dodatek, formalnie rzecz biorąc, swojej macochy do pałacu. Byłby to skandal, który podważyłby jego autorytet moralny. Potrzebował pretekstu. Potrzebował pomocy z wewnątrz. I wtedy pomoc nadeszła z najbardziej nieoczekiwanej strony. Od jego własnej żony, cesarzowej Wang, cesarzowa Wang była zdesperowana. Jej pozycja była zagrożona, ponieważ nie miała syna. Całą miłość cesarza zdobywała jej rywalka, konkubina Xiao. Wang nienawidziła Xiao bardziej niż czegokolwiek na świecie. Widząc, że Gaozong wciąż myśli o tej mniszce z klasztoru, uknęła plan. Plan, który wydawał jej się genialny, pomyślała, sprowadzę tę Wu z powrotem. Jest nisko urodzona, jest byłą konkubiną, nie stanowi zagrożenia. Mąż się nią nacieszy, znudzi, a ja zyskam sojuszniczkę. We dwie zjednoczone zniszczymy konkubinę Xiao. To był najbardziej katastrofalny błąd w obliczeniach w całej historii Chin. Cesarzowa Wang oficjalnie poprosiła męża, by pozwolił Wu Zetian wrócić do pałacu. Argumentowała, że szkoda, by tak pobożna i utalentowana osoba marniała w klasztorze. Cesarz, który tylko na to czekał, natychmiast się zgodził, udając, że ulega prośbie żony. Wu Zetian opuściła klasztor. Pozwolono jej zapuścić włosy i wróciła. Wkroczyła do zakazanego miasta po raz drugi, nie jako nic nieznacząca dama utalentowana 5. rangi.
wróciła jako osobista faworyta panującego cesarza. Wróciła, by dokończyć to, co zaczęła. W pałacu były teraz 3 kobiety walczące o jednego mężczyznę i najwyższą stawkę. Legalna żona, cesarzowa Wang. Faworyta numer 1, konkubina Xiao. I ona. Wu Zetiankoch, ta walka nie mogła skończyć się remisem. Wu wiedziała, że tym razem musi wygrać. Albo zginąć gotowe. Oto druga, znacznie rozbudowana część scenariusza. Koncentruje się ona na mistrzowskiej manipulacji Wu i jej bezwzględnej drodze do zdobycia tytułu cesarzowej. Wu Zetian doskonale rozumiała zasady gry, w którą właśnie weszła. Wiedziała, że cesarzowa Wang i konkubina Xiao gardzą nią jako tą z klasztoru, byłą służącą, która wróciła tylko dzięki łasce. I postanowiła to wykorzystać. Zamiast walczyć otwarcie, przyjęła maskę pokory. Była uniżona. Obsługiwała cesarzową Wang osobiście, przynosząc jej herbatę, pomagając w ceremoniach i okazując niemal niewolniczy szacunek. Dla cesarzowej Wang Wu była idealną sojuszniczką, potulną i wdzięczną. Wang była przekonana, że w pełni kontroluje sytuację. Jednocześnie w sypialni cesarza Gaozonga Wu Zetian była wszystkim, czym nie były jego dotychczasowe partnerki. Nie była ani wyniosła jak Wang, ani arogancka jak Xiao. Była inteligentna, czuła, dowcipna i politycznie błyskotliwa. Rozumiała jego lęki i słabości. Wspierała go. Szybko, bez żadnego wysiłku, odzyskała pełnię jego miłości i, co ważniejsze, jego zaufania. Cesarzowa Wang i konkubina Xiao zbyt późno zorientowały się, że nie walczą ze sobą nawzajem. Walczą z geniuszem manipulacji. Kiedy w końcu połączyły siły, by wspólnie pozbyć się Wu, było już za późno. Wu Zetian zaszła w ciążę. To była jej polisa ubezpieczeniowa. Wkrótce urodziła cesarzowi syna, Li Honga, a zaraz potem drugiego, Li Xiana. Jej pozycja wzrosła drastycznie. Nie była już tylko kochanką, była matką cesarskich synów. Cesarz był zachwycony. A potem, w 654 roku, wydarzyło się coś, co na zawsze zdefiniowało jej legendę. Coś, co stało się kamieniem węgielnym jej czarnej reputacji. Wu urodziła córkę. Nowonarodzona księżniczka była oczkiem w głowie cesarza. Pewnego dnia cesarzowa Wang, która wciąż była oficjalną żoną i z urzędu matką wszystkich cesarskich dzieci, przyszła odwiedzić noworodka. Bawiła się z dzieckiem przez chwilę, po czym wyszła, zostawiając Wu Zetian samą z córką. To, co wydarzyło się potem, znamy głównie z relacji kronikarzy wrogich Wu Zetian. Według tych relacji, tuż po wyjściu cesarzowej Wu Zetian spojrzała na swoją córeczkę śpiącą w kołysce. Wiedziała, że cesarz jest w drodze do jej komnat. Podjęła decyzję. Podeszła do kołyski, wzięła poduszki lub kołdrę i własnymi rękami udusiła niemowlę. Gdy upewniła się, że dziecko nie żyje, ułożyła je z powrotem i przykryła, jakby spało. Chwilę później do komnaty wszedł cesarz Gaozong, uśmiechnięty, gotowy zobaczyć córkę. Wu powitała go radośnie. Cesarz podszedł do kołyski. Odsłonił przykrycie i zastał przerażający widok. Jego córka była sina i martwa. Zszokowany, odwrócił się do Wu. Ta wybuchnęła histerycznym płaczem. Krzyczała: „Kto to zrobił?” Służba przerażona zeznała, że nikt nie wchodził do pokoju. Wtedy Wu Zetian przez łzy zadała kluczowe pytanie. Ale przecież cesarzowa Wang była tu przed chwilą, prawda? W umyśle cesarza Gaozonga wszystko ułożyło się w logiczną całość. Jego żona Wang była bezdzietna. Była zazdrosna o Wu, nienawidziła jej. To ona musiała być morderczynią. Cesarz wpadł w furię. Historycy do dziś spierają się, co naprawdę się wydarzyło. Czy cesarzowa Wang w ataku zazdrości faktycznie zabiła dziecko? Czy było to przypadkowe uduszenie, tak zwana śmierć łóżeczkowa, którą Wu cynicznie wykorzystała? A może Wu Zetian sama poświęciła własną córkę, by wrobić rywalkę w najcięższą zbrodnię? Większość starożytnych kronikarzy nie miała wątpliwości. Ich zdaniem Wu Zetian udusiła własne dziecko. Była to potworna, ale wyrachowana kalkulacja. Wiedziała, że aby zostać cesarzową, musi zniszczyć cesarzową Wang. A to był jedyny sposób, by złamać serce cesarza i obrócić je przeciwko żonie. Niezależnie od prawdy, plan zadziałał perfekcyjnie. Cesarz Gaozong chciał natychmiast zdegradować cesarzową Wang i uczynić Wu cesarzową. Ale tu napotkał na mur. Cały dwór,
na czele z najważniejszymi ministrami i kanclerzami, wujami samego cesarza, był przerażony. Nie chodziło już nawet o morderstwo. Chodziło o pochodzenie W. Była byłą konkubiną ojca cesarza. Jej awans byłby skandalem, złamaniem rytuałów i tradycji. Co ważniejsze, stara arystokracja, która rządziła Chinami od pokoleń, nie chciała, by kobieta znikąd, bez poparcia wielkiego rodu, została pierwszą damą imperium. Przez cały rok trwał polityczny pad. Cesarz naciskał, a ministrowie blokowali jego decyzje. Wu Zetian zrozumiała, że musi zniszczyć nie tylko cesarzową Wang, ale także całą strukturę władzy, która ją wspierała. Zaczęła działać w cieniu. Używając pieniędzy i wpływów cesarza, budowała własne stronnictwo. Zbierała haki, przekupywała urzędników, zawierała sojusze z tymi, którzy również nienawidzili Starej Gwardii. Z pomocą swoich szpiegów oskarżyła najważniejszych ministrów, wrogich jej sprawie, o zdradę stanu i korupcję. W końcu w 655 roku cesarz Gaozong, wspierany przez nowych, lojalnych urzędników, złamał opór, zdegradował cesarzową Wang i jej ostatnią sojuszniczkę, konkubinę Xiao. Zostały one pozbawione wszystkich tytułów, aresztowane i zamknięte w odległej, zapieczętowanej części pałacu. Wu Zetian była mniszka, została nową cesarzową Chin. Dla większości kobiet byłby to szczyt marzeń. Koniec walki. Dla Wu był to dopiero początek. Wiedziała, że dopóki jej rywalki żyją, stanowią zagrożenie. Niedługo po koronacji Wu, cesarz Gaozong, który był człowiekiem ostatecznie łagodnym, przechodził obok miejsca, gdzie więziono kobiety. Zobaczył zapieczętowane drzwi i jedzenie podawane przez mały otwór w ścianie. Ogarnęła go litość. Powiedział głośno: „Gdzie są Wang i Xiao? Może powinienem je ułaskawić?” Te słowa natychmiast doniesiono nowej cesarzowej. Wu Zetian wpadła w szał. Zrozumiała, że serce cesarza może znów zmięknąć. Zrozumiała, że musi działać natychmiast i ostatecznie. Jej zemsta przeszła do historii jako jedna z najbardziej makabrycznych w dziejach. Wu Zetian osobiście wydała rozkaz. Nie czekała na zgodę cesarza. Strażnicy wdarli się do cel obu kobiet. Najpierw wymierzono im 100 batów, aż ich ciała były jedną wielką raną. Następnie, na wyraźny rozkaz cesarzowej Wu, obcięto im dłonie i stopy. Na koniec, okaleczone, ale wciąż żywe kobiety wrzucono do kadzi wypełnionych winem. Wu Zetian miała powiedzieć: „Niech te 2 wiedźmy upiją się do kości”. Kobiety konały w potwornych męczarniach przez kilka dni. Gdy cesarz Gaozong dowiedział się o tym, co zrobiła jego nowa żona, był wstrząśnięty. Mówi się, że od tego momentu już nigdy nie był tym samym człowiekiem. Zaczął więcej pić, a jego zdrowie psychiczne i fizyczne uległo pogorszeniu. Wu Zetian wyeliminowała rywalki, ale jej apetyt na władzę tylko rósł. Cesarz Gaozong był jej idealnym partnerem. Był słaby, a teraz także złamany poczuciem winy. Coraz częściej cierpiał na chroniczne bóle głowy i zawroty, które z czasem niemal go oślepiły. Stawał się coraz mniej zdolny do pełnienia codziennych obowiązków władcy. Wu Zetian była tuż obok. Inteligentna, wykształcona, pełna energii i absolutnie bezwzględna. Krok po kroku przejmowała jego obowiązki. Zaczęło się od czytania mu na głos dokumentów i raportów z prowincji. Potem, gdy pytał ją o zdanie, sugerowała rozwiązania. W końcu sama zaczęła podejmować decyzje, a on tylko przytakiwał. W 660 roku cesarz był już tak chory, że Wu Zetian zaczęła oficjalnie przyjmować urzędników i rządzić zza zasłony, siedząc za jedwabnym parawanem tuż obok tronu męża. Wkrótce przestała się ukrywać. Zaczęła rządzić otwarcie, siedząc na tronie tuż obok niego. Był to widok bezprecedensowy. W Chinach nazywano ich 2 świętymi, ale wszyscy na dworze wiedzieli, kto tak naprawdę podejmuje decyzje. Przez następne 23 lata to Wu Zetian była de facto władcą Chin. Cesarz Gaozong był tylko fasadą, a ona siłą napędową imperium. Wu Zetian nie zadowalała się jednak rządzeniem zza pleców męża. Wiedziała, że jej władza, choć absolutna, jest technicznie pożyczona. Zależała od życia cesarza Gaozonga. A co stanie się po jego śmierci? Zgodnie z prawem tron miał objąć ich najstarszy syn, następca tronu. Li Hongwu skrupulatnie przygotowywała syna do roli cesarza. Zapewniła mu najlepszą edukację. Li Hong wyrósł na inteligentnego, wrażliwego i co najważniejsze, prawego człowieka.
Był ulubieńcem dworu i nadzieją ministrów i właśnie w tym tkwił problem. Li Hong był dobrym człowiekiem, był głęboko konfucjański w swoim myśleniu, co oznaczało, że szanował tradycje i hierarchię. A przede wszystkim widział okrucieństwo swojej matki. Nie zgadzał się z jej metodami. Podczas gdy Wu Zetian bezlitośnie eliminowała starych arystokratów, którzy ośmielili się jej sprzeciwić, Li Hong próbował interweniować. Błagał ją o litość dla skazanych ministrów. Co gorsza, odkrył, że jego matka wciąż trzyma w areszcie domowym 2 córki konkubiny Xiao. Tej samej, którą kazała poćwiartować lata wcześniej. Obie kobiety były już dorosłe, ale zamknięte, bez szans na małżeństwo. Li Hong publicznie poprosił matkę, by pozwoliła im wyjść za mąż. Dla Wu Zetian był to policzek. To nie była prośba, to była publiczna krytyka jej rządów, wygłoszona przez następcę tronu. Współczucie było słabością, a syn, który jej się sprzeciwiał, był zagrożeniem. W 675 roku 23-letni następca tronu, Li Hong, towarzyszył rodzicom w podróży do letniego pałacu. Tam nagle i w tajemniczych okolicznościach zmarł. Oficjalną przyczyną podaną przez dwór była gruźlica. Ale nikt w to nie wierzył. Chłopak był okazem zdrowia. Starożytni historycy nie mieli wątpliwości. Cesarzowa Wu otruła własnego syna. Zabiła go, bo był zbyt prawy, by stać się jej marionetką. Jej kolejny syn, Li Xian, został nowym następcą tronu. Li Xian był inny niż brat. Był inteligentny, ale też bardziej porywczy i mniej uległy. Wyciągnął wnioski ze śmierci brata i zrozumiał, że matka jest jego śmiertelnym wrogiem. Wu Zetian również to wiedziała. Obserwowała go i czekała. Li Xian lubił otaczać się artystami i uczonymi, ale także żołnierzami. Wu Zetian natychmiast nasłała na niego swoich szpiegów. Wkrótce otrzymała donos, że jej syn, następca tronu, gromadzi w swoich stajniach broń i zbroję. Setki pancerzy. Dla cesarzowej był to pretekst, na który czekała. Niezależnie od tego, czy Li Xian faktycznie planował bunt, czy po prostu szykował się do polowania lub wyposażał swoją prywatną gwardię, co było normalne, Wu oskarżyła go o zdradę stanu i przygotowywanie zamachu na cesarza. Dowody były nikłe, ale to nie miało znaczenia. Li Xian został zdegradowany, pozbawiony tytułu i skazany na wygnanie do odległej prowincji. W 683 roku, po ponad 20 latach faktycznych rządów Wu, jej mąż, schorowany i złamany cesarz Gaozong, w końcu umarł. Teraz nic już nie stało jej na przeszkodzie. A przynajmniej tak jej się wydawało. Na tron, zgodnie z wolą zmarłego cesarza, wstąpił jej trzeci, najbardziej uległy syn, który przyjął imię Chongzong. Wu Zetian, teraz jako cesarzowa wdowa, została oficjalną regentką. Jej syn był cesarzem tylko z nazwy, ale cesarz Chongzong popełnił błąd. Był słaby, ale był też zakochany w swojej żonie, cesarzowej Wei. A teść cesarza, ojciec Wei, szybko poczuł smak władzy. Zaczął domagać się awansów i stanowisk dla swojej rodziny. Chongzong, chcąc zaimponować żonie i teściowi, postanowił pokazać, kto tu rządzi. Pewnego dnia, zirytowany ciągłą kontrolą matki, która blokowała jego nominację, powiedział buńczucznie do swoich ministrów: co by się stało, gdybym oddał całe imperium mojemu teściowi? Jestem cesarzem. Nawet gdybym chciał to zrobić, nie powstrzymacie mnie. To zdanie natychmiast doniesiono cesarzowej wdowie. Reakcja Wu Zetian była szybka i brutalna. To była otwarta próba stworzenia konkurencyjnego ośrodka władzy, rodu Wei. Po zaledwie 6 tygodniach panowania Chongzonga, Wu Zetian wkroczyła na salę tronową. Nie była to już tylko matka karcąca syna. Była to władczyni dokonująca zamachu stanu. W pełnym stroju ceremonialnym, w otoczeniu gwardii pałacowej, stanęła przed tronem. Ogłosiła, że jej syn jest niekompetentny, zdradził mandat przodków i próbował oddać imperium w obce ręce. Zerwała mu z głowy cesarskie nakrycie, zdegradowała go do rangi księcia i, podobnie jak brata, wysłała na wygnanie. Był to jawny pokaz siły. Natychmiast na tronie osadziła swojego czwartego, najmłodszego i najbardziej bojaźliwego syna. Ruizonga tym razem nie popełniła błędu. Ruizong był cesarzem więźniem. Mieszkał w wewnętrznej części pałacu. Nie pozwolono mu nawet uczestniczyć w spotkaniach rządu, ani pokazywać się publicznie. Był tylko pieczątką, której potrzebowała Wu Zetian. Jako cesarzowa regentka rządziła już całkowicie otwarcie.
ale stara arystokracja dynastii Tang, ród Li, miała dość. Widzieli, jak kobieta z rodu Wu usuwa jednego po drugim prawowitych władców z ich rodu. Miarka się przebrała. W 684 roku grupa książąt z rodu Li i wysokich rangą dowódców wojskowych na prowincji zebrała armię. Wybuchł otwarty bunt. Jego celem było usunięcie uzurpatorki Wu i przywrócenie na tron wygnanego Zhongzonga. Wu Zetian odpowiedziała z żelazną stanowczością. Nie było w niej wahania. Natychmiast wysłała przeciwko nim 30-tysięczną armię i w ciągu zaledwie 2 miesięcy rebelia została brutalnie zdławiona. To zwycięstwo uświadomiło jej jednak, że jest otoczona wrogami. Nie mogła ufać nikomu. Aby utrzymać władzę, nie mogła polegać tylko na armii. Musiała wiedzieć o wszystkim, co dzieje się w sercach i umysłach jej poddanych. Musiała wyeliminować każdego, kto choćby pomyślał o buncie. Rozpoczął się jeden z najmroczniejszych rozdziałów jej panowania. Wu Zetian stworzyła aparat terroru, sieć szpiegów i tajną policję. Był to system genialny w swej prostocie i przerażający w skuteczności. W stolicy, w Chang'an i innych wielkich miastach na rogach ulic ustawiono specjalne miedziane skrzynki. Były podzielone na 4 przegrody, każda przeznaczona na inny rodzaj informacji. Skargi na urzędników, propozycje reform, oskarżenia o korupcję i tajne donosy o zdradzie. Każdy, nawet zwykły chłop czy kupiec, mógł wrzucić do nich anonimowy donos na dowolnego urzędnika, sąsiada, a nawet na członka rodziny cesarskiej. Jeśli donos okazał się prawdziwy, donosiciel otrzymywał nagrodę pieniężną i awans społeczny. Jeśli był fałszywy, nic mu nie groziło, bo był anonimowy. Efekt był natychmiastowy. Całe imperium pogrążyło się w paranoi. Sąsiad donosił na sąsiada, syn na ojca, urzędnik na przełożonego, by zająć jego stanowisko. Na czele tej nowej, tajnej policji Wu postawiła grupę ludzi znanych historii jako okrutni urzędnicy. Byli to mistrzowie przesłuchań, sadyści, którzy specjalizowali się w wydobywaniu zeznań. Stworzyli specjalne podręczniki tortur i narzędzia, takie jak drewniana klatka, która powoli miażdżyła głowę, czy pieczenie kaczki, gdzie ofiarę obracano nad ogniem. Wystarczył jeden anonimowy donos, by trafić w ich ręce. A kto trafił w ich ręce, ten przyznawał się do wszystkiego i zawsze wskazywał kolejnych współspiskowców, byle tylko zakończyć tortury. W ten sposób Wu Zetian systematycznie przez lata przeprowadzała czystkę. Stara arystokracja dynastii Tang, rody, które sprzeciwiały się jej od samego początku, zostały zdziesiątkowane. Tysiące ludzi, ministrów, generałów, ich rodzin zostało straconych, wygnanych lub zmuszonych do samobójstwa. Po kilku latach terroru nikt już nie śmiał jej się sprzeciwić. Jej marionetkowy syn na tronie był nieistotny. Stara gwardia nie żyła. Wu Zetian miała pełnię władzy, ale bycie regentką jej nie wystarczało. Chciała być władcą. Wu Zetian kontrolowała armię, administrację i pałac. Stłumiła bunt i wyeliminowała wrogów politycznych za pomocą terroru. Ale wiedziała, że to za mało. Jej władza opierała się na strachu. A strach jest fundamentem kruchym. Aby jej rządy były trwałe, potrzebowała czegoś więcej. Potrzebowała legitymizacji. Przez wieki Chiny wierzyły, że władza pochodzi z mandatu niebios. Cesarz był synem niebios. Problem w tym, że niebiosa nigdy nie przemawiały przez kobietę. Co więcej, dominująca ideologia państwowa, konfucjanizm, była jej śmiertelnym wrogiem. To filozofia, która stawiała kobiety na samym dole drabiny społecznej, definiując ich cnoty jako posłuszeństwo. Najpierw ojcu, potem mężowi, a po jego śmierci synowi. Wu Zetian złamała każdą z tych zasad. Dla konfucjańskich uczonych była anomalią, potworem wywracającym naturalny porządek świata. Skoro konfucjanizm był jej wrogiem, musiała znaleźć inną siłę. I znalazła ją. Był nią buddyzm. Buddyzm był w Chinach wciąż stosunkowo nową religią, ale niezwykle popularną. Wu Zetian postanowiła go wykorzystać. Zaczęła hojnie wspierać buddyjskie klasztory, finansując budowę wspaniałych świątyń i monumentalnych posągów. Najsłynniejszym z nich jest gigantyczny posąg Buddy Vajroczany w grotach Longmen. Budowa trwała latami, a historycy są dziś zgodni. Twarz tego Buddy jest w rzeczywistości wyidealizowanym portretem samej Wu Zetian. Przekaz był jasny.
Ona jest żywym wcieleniem boskości, ale propaganda wizualna to było za mało. Potrzebowała dowodu teologicznego. W 690 roku jej najbardziej zaufani mnisi zaprezentowali imperium nowo odkrytą sutrę, zwaną Sutrą Wielkiej Chmury. Być może odkrytą jest złym słowem. Historycy podejrzewają, że została ona napisana lub przynajmniej mocno zredagowana na jej zlecenie. W sutrze tej znajdowało się niezwykłe proroctwo. Mówiło ono, że Buddha Maitreya, Buddha przyszłości, który ma przynieść światu nową erę pokoju i dobrobytu, odrodzi się na ziemi jako kobieta władczyni. To był polityczny i religijny majstersztyk. Wuzetian nie była już uzurpatorką. Nie była kimś, kto walczy z wolą niebios. Ona była wolą niebios. Była przepowiedzianym przez Buddę boskim władcą. Setki tysięcy kopii tej sutry rozprowadzono po całym imperium. Mnisi w każdej prowincji głosili nadejście nowej ery. W tym samym czasie Wuzetian dokonywała kolejnego, genialnego posunięcia. Zmieniła chińskie pismo. Wprowadziła kilkanaście nowych znaków, w tym nowy znak na jej własne imię – Shao. Znak ten składał się ze słońca i księżyca wiszących na pustym niebie. Symbolizował coś ponadnaturalnego – władzę nad kosmosem. Miała terror, miała boską legitymizację. Ale wciąż potrzebowała trzeciego filaru – lojalnej administracji. Jej tajna policja wyeliminowała starą arystokrację, ale pozostawiła po sobie pustkę. Wu rozumiała, że nie może polegać na rodach, które jej nienawidziły. Musiała stworzyć nową elitę. W tym celu zrewolucjonizowała system. Drastycznie rozbudowała i sformalizowała cesarski system egzaminów urzędniczych. Idea egzaminów istniała już wcześniej, ale to właśnie Wuzetian uczyniła z niej główne narzędzie rekrutacji do rządu. Odtąd, aby dostać wysokie stanowisko, nie trzeba było mieć szlachetnego urodzenia ani koneksji rodzinnych. Trzeba było mieć wiedzę. Trzeba było zdać mordercze, wielodniowe egzaminy ze znajomości klasyki, poezji i filozofii. Co więcej, Wuzetian wprowadziła finałowy egzamin pałacowy, który często nadzorowała osobiście. Wyobraźmy sobie tę scenę. Młody, ambitny student z odległej prowincji, który całe życie spędził na nauce, staje w sercu zakazanego miasta, a jego przyszłość zależy od odpowiedzi udzielonej wszechpotężnej cesarzowej regentce. Tym jednym ruchem osiągnęła kilka celów naraz. Po pierwsze, stworzyła lojalną sobie, nową elitę intelektualną. Ci ludzie zawdzięczali jej wszystko, swoje kariery, bogactwo i status. Byli jej ludźmi, a nie ludźmi starych rodów. Po drugie, dała zwykłym, utalentowanym ludziom szansę na awans społeczny, o jakim wcześniej nie mogli marzyć. Zyskała tym poparcie mas. Po trzecie, i najważniejsze, zapewniła sobie stały dopływ najtęższych umysłów w imperium do swojej administracji. Mając za sobą terror, boskość i nową, lojalną administrację, Wuzetian była gotowa. W 690 roku, po 6 latach rządów jako regentka, 66-letnia Wuzetian uznała, że czas skończyć przedstawienie. Zorganizowała gigantyczną petycję. Dziesiątki tysięcy ludzi, urzędników, mnichów, kupców, a nawet zagranicznych dyplomatów błagało ją, by przyjęła mandat niebios i sama objęła tron. Jej marionetkowy syn, cesarz Ruizong, oczywiście dołączył do tych próśb, oferując matce abdykację. Wuzetian, jak przystało na skromnego władcę, trzykrotnie odmówiła, dopiero za czwartym razem, ulegając jednogłośnej woli ludu i niebios. Zgodziła się przyjąć władzę, dokonała rzeczy absolutnie niebywałej. Formalnie zmusiła syna do abdykacji. Następnie ogłosiła koniec panowania dynastii Tang, która rządziła Chinami przez pokolenia i którą współtworzył jej własny mąż. W jej miejsce Wuzetian proklamowała własną dynastię. Nazwała ją Zhou. A potem w obecności całego dworu w buddyjskiej świątyni włożyła cesarskie szaty. Złote, ozdobione smokami, symbolem zarezerwowanym wyłącznie dla cesarza. Przyjęła tytuł, którego żadna kobieta przed nią, ani po niej, nie odważyła się przyjąć. Nie nazwała się cesarzową wdową ani regentką. Nazwała się Shengshen Huangdi, świętym i boskim cesarzem. Męski tytuł był jasnym sygnałem. Nie była żoną władcy ani matką władcy, była władcą
I tu zaczyna się najbardziej fascynujący paradoks jej historii. Kobieta, która doszła na szczyt przez terror, krew, manipulacje i prawdopodobnie morderstwo własnych dzieci, okazała się być jednym z najbardziej kompetentnych i skutecznych władców w historii Chin. Gdy już pozbyła się wszystkich wrogów, jej rządy przyniosły stabilizację i rozkwit. Jej tajna policja, która przez lata siała postrach, została rozwiązana. Okrutni urzędnicy, którzy wykonali dla niej brudną robotę, sami zostali oskarżeni o nadużycia i straceni. Wu Zetian nie potrzebowała już terroru, teraz budowała swoje dziedzictwo. Dzięki systemowi egzaminów jej administracja była pełna geniuszy. Otaczała się ludźmi takimi jak słynny sędzia Direnjie, postać historyczna, która stała się inspiracją dla chińskich opowieści detektywistycznych. Byli to ludzie, którzy nie bali się mówić jej prawdy, a ona, o dziwo, ceniła ich rady. Zreformowała rolnictwo, obniżyła podatki dla chłopów, co przyniosło spokój na wsi. Zreorganizowała armię, prowadząc udane kampanie wojenne, które poszerzyły granice Chin aż po Azję Centralną i Koreę. Była też mecenasem sztuki i literatury. Rządziła twardą ręką, ale jej 15-letnie panowanie jako cesarza Zhou jest często wspominane jako okres dobrobytu i merytokracji. Ale czas jest nieubłagany, nawet dla boskiego cesarza. Wkraczając w 80. rok życia, Wu Zetian zaczęła tracić siły. Kobieta, która przez pół wieku pracowała niestrudzenie, rządząc imperium żelazną ręką, teraz coraz częściej chorowała. Jej umysł, choć wciąż błyskotliwy, stawał się coraz bardziej podejrzliwy i podatny na wpływy. A starość, jak to często bywa u władców absolutnych, przyniosła samotność. Wu Zetian nie ufała już nikomu. Nie ufała swoim ministrom, których sama wyniosła. Nie ufała swoim synom, których wygnała i upokorzyła. Całą swoją uwagę i, co zaskakujące, uczucia przelała na dwóch młodych mężczyzn, braci Zhang Yizhi i Zhang Changzong. Byli piękni, czarujący i utalentowani artystycznie. Weszli na dwór jako muzycy, ale szybko stali się najbliższymi towarzyszami starzejącej się cesarzowej. Byli jej faworytami, doradcami i, jak szeptano na całym dworze, jej kochankami. Wu Zetian, która w młodości złamała wszelkie tabu, na starość postanowiła zrobić to ponownie. Skoro cesarze mogli mieć setki konkubin, dlaczego ona, cesarz, nie mogła mieć kilku męskich faworytów? Problem w tym, że bracia Zhang nie byli tylko kochankami. Wykorzystali swoje wpływy do granic możliwości. Byli aroganccy, skorumpowani i bajecznie bogaci. Zaczęli wtrącać się w politykę państwa, obsadzając stanowiska swoimi poplecznikami. Co najgorsze, zaczęli izolować starzejącą się cesarzową od reszty świata. Nikt nie mógł się z nią zobaczyć bez ich zgody. W praktyce to oni stali się bramą do władzy. Ministrowie, ci sami, których Wu Zetian wykształciła przez system egzaminów, ludzie tacy jak słynny kanclerz Zhang Jianxi, widzieli, że dzieje się katastrofa. Imperium, które Wu tak starannie budowała, chwiało się w posadach przez kaprysy dwóch faworytów. Sytuacja stała się krytyczna zimą 704 roku. Wu Zetian ciężko zachorowała. Przez wiele tygodni leżała przykuta do łóżka w Pałacu Długowieczności, a jedynymi osobami, które miały do niej dostęp, byli bracia Shang. Rozeszły się plotki. Czy cesarzowa jeszcze żyje? Czy bracia Shang rządzą w jej imieniu? Czy planują zamordować jej synów i przejąć tron dla siebie? Ministrowie pod wodzą Shang Jianxiego postanowili działać. Wiedzieli, że działają przeciwko woli cesarzowej, ale wierzyli, że ratują dynastię. Nawiązali tajny kontakt z dowódcą gwardii pałacowej. A co najważniejsze, zdobyli poparcie wygnanego syna Wu Zetian. Tego samego, którego 6 tygodni po koronacji pozbawiła tronu, księcia Lisiana, znanego też jako Zhongzong. W lutym 705 roku spiskowcy byli gotowi, pod osłoną nocy. Oddział gwardii pałacowej wkroczył do zakazanego miasta. Doszło do krótkiej, krwawej walki. Gwardziści wdarli się do Pałacu Długowieczności. Bracia Zhang, zaskoczeni w swoich komnatach, zostali natychmiast wywleczeni na dziedziniec. Tam, bez sądu, ścięto im głowy. Następnie spiskowcy, najwyżsi ministrowie imperium, weszli do sypialni cesarzowej. 80-letnia, schorowana Wu Zetian leżała w łóżku. Ale nawet wtedy jej duma pozostała nietknięta. Na widok ministrów i żołnierzy podniosła się na łokciach i zapytała lodowatym głosem: „Czy to wy wznieciliście bunt?”
Kanclerz Zhang Jianzhi podszedł do łóżka i odpowiedział: nie wznieciliśmy buntu, wasza wysokość. Przybyliśmy, by stracić 2 zdrajców. A teraz błagamy, byś przekazała tron następcy tronu Li Xianowi. Wu Zetian spojrzała na nich. Kobieta, która przez pół wieku trzęsła Chinami, która mordowała własne dzieci i usuwała ministrów jednym skinieniem, teraz była bezsilna. Jej armia była po ich stronie. Jej faworyci nie żyli. Wiedziała, że przegrała. Została zmuszona do podpisania dekretu o abdykacji. Na tron natychmiast przywrócono jej syna Chongzonga. Pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było ogłoszenie końca dynastii Zhou i przywrócenie nazwy. Tang, 15-letnie panowanie jedynego cesarza kobiety w historii Chin, dobiegło końca. Wu Zetian, pozbawiona wszystkich swoich boskich tytułów, otrzymała jeden, ostatni, honorowy tytuł cesarzowej Zetian Wielkiej i Świętej. Została odesłana do bocznego pałacu, gdzie spędziła ostatnie miesiące życia. Zmarła tam w grudniu 705 roku. Odeszła w ciszy, niemal zapomniana przez dwór, który sama stworzyła. Jej syn i następcy stanęli przed ogromnym problemem. Jak ją pochować? Jako cesarza z jej własnej dynastii Zhou? Czy jako cesarzową, żonę cesarza Gaozonga z dynastii Tang? Zdecydowano się na to drugie. Została pochowana we wspólnym, monumentalnym grobowcu razem ze swoim mężem, Gaozongiem. Tak, jakby jej 15-letnie rządy jako cesarza nigdy się nie wydarzyły. Przed grobowcem postawiono, zgodnie ze zwyczajem, wielką stelę, kamienną tablicę, na której powinny być wyryte jej wielkie osiągnięcia, stela Wu Zetian. Jest pusta. Do dziś historycy spierają się dlaczego. Czy jej synowie tak bardzo jej nienawidzili, że odmówili spisania jej czynów? Czy może uznali, że jej czyny są tak potworne, że nie godzi się ich uwieczniać? A może to była jej ostatnia wola? Może Wu Zetian, geniusz propagandy, uznała, że jej życie było tak wielkie, tak złożone i tak wykraczające poza wszelkie normy, że żadne słowa nie są w stanie go opisać. Że najlepiej zostawić ocenę potomności. Jej dziedzictwo jest równie skomplikowane. Przez następne 1000 lat konfucjańscy historycy prześcigali się w opisywaniu jej jako potwora, krwiożerczej bestii, demona w kobiecej skórze, która zamordowała własne dzieci i uzurpowała władzę. Ale fakty pozostają faktami. Była jedyną kobietą w historii Chin, która zdobyła smoczy tron. Rządziła imperium przez pół wieku, a jej reformy, zwłaszcza system egzaminów, położyły podwaliny pod jeden z najwspanialszych okresów w historii dynastii Tang. Była bezwzględna, okrutna i żądna władzy. Ale była też geniuszem politycznym, skuteczną administratorką i mecenasem sztuki. Być może była po prostu jedyną kobietą, która odważyła się grać według męskich reguł. I wygrała. Historia Wu Zetian to tylko jedna z wielu zapomnianych opowieści o kobietach, które rzuciły wyzwanie swojemu światu. Jeśli chcecie poznać ich więcej, dajcie znać, zostawiając subskrypcję. Wasze wsparcie jest kluczowe. Dziękujemy za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o postaci Wu Zetian. Czy była potworem, czy geniuszem? A może jednym i drugim?